Witam Was, kochani. Witam się z Wami na moim kanale. Z tej strony Marta i dzisiaj opowiadam Wam o zapachach, o których się bardzo mało mówi, a które możecie kupić do 200 zł i które dadzą też Wam pewien experience, jeżeli chodzi o opakowanie, może też o buteleczki. Nie wszystkie, ale niektóre myślę, że tak. I zapraszam Was na taki film. No to czas na te zapachy, które do 200 zł dostaniecie. Jak dobrze poszukacie, przynajmniej ja do 200 zł za nie zapłaciłam. I ten przedział to jest tak od 110 do 200 zapachy, dlatego że uważam, że jeżeli za zapach zapłacicie, nie wiem, 101, 102, 103 zł, no to on nadal powinien być w tej kategorii do 100 zł, no bo nie oszukujmy się, nie są to jakieś wielkie pieniądze. Ale już od 110, no to jak najbardziej przedział moim zdaniem już do 200. Ja nie chciałabym Wam dzisiaj opowiadać o wszystkich zapachach, jakie mam do 200 zł, a przede wszystkim dlatego, że mainstream bardzo dobrze znacie. A w tym filmie chodzi o to, żeby Wam pokazać coś innego, żeby odkryć przed Wami nowe, żeby pokazać Wam, że możecie mieć coś pięknego, pięknie wyglądającego, ale przede wszystkim coś, czym nie pachną ulice, coś, co jest niespotykane, o czym się nie opowiada też za bardzo na innych kanałach. I o takich polecajkach dzisiaj. Pierwszy zapach, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest marka Alex Simon, a zapach Après Vous. Ten zapach najtaniej, bo ja zapłaciłam za niego 130 zł, kosztował na stronie czeskiej. Ale z Czech naprawdę ja to dostałam bardzo szybko, tak jak z jakiejś polskiej strony, więc zachęcam też tam kupować. Oni mają dużo lepsze ceny nieraz. I teraz, co to jest? Przede wszystkim tu jest experience, ponieważ to jest bardzo ciężki korek. To tak jakbyście mieli w ręku markę niszową, ale też chciałabym Wam powiedzieć i pokazać, w jakim to pięknym pudełku przychodzi, takim drewnianym, z kartką włożone do środka, więc naprawdę to jest tak, jakbyście otwierali jakieś luksusowe, niszowe perfumy. Nawet mainstream nie przychodzi w takich pudełkach, więc to jest świetny zapach. To jest zapach, który mój mąż mówi: Jezu, to jest tak mocne, że ja nie mogę przy Tobie blisko stać, strasznie mocno projektuje, wszędzie go czuć. Byłam na zakupach z nim, nosząc ten zapach i to już było po południu. I on do mnie mówi, że Boże, naprawdę nie da się tak blisko Ciebie stać, strasznie mocny zapach. To jest zapach generalnie drzewny, ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli nie lubicie drzewa sandałowego, ten zapach drzewem sandałowym stoi. To jest dosłownie zapach drzewa sandałowego. Ja zapach drzewa sandałowego ubóstwiam i ten zapach bardzo mi pasuje. On się trochę zmienia, ponieważ on później staje się tak przepięknie kobieco-pudrowy. Bardzo taki delikatny, taki wręcz ta pudrowość w nim jest trochę jakby cukierkowa, jak takich tych cukierków pudrowych, co kiedyś były, pewnie nadal są, ale ja nie jem takich rzeczy, więc mówię, że kiedyś, bo kiedyś szalałam za tymi cukierkami. To nie jest taka ogromna słodycz, nie wiem, coś przesłodzonego, lukrowego, nie, bo po prostu ten puder, który tu jest i czujecie, jest taki właśnie delikatny, nieposłodzony, frywolny. Ten zapach jest przepiękny, nosi się fenomenalnie i tak jak mówię, macie oprócz tego jeszcze te experience otwierania, bo naprawdę jest to bardzo ładnie zapakowane. Świetny, jakościowo petarda zapach i on mógłby konkurować z Matiere Premier Santal Austral. Piękny. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, i to był totalnie przypadek, że trafiłam w ogóle na
te zapachy. Nawet nie wiedziałam, że marka Lalique ma taką kolekcję. Ta kolekcja się nazywa Les Compositions Parfumées. To jest zapach Electric Purple. Ja bym akurat mam 2 zapachy, o których Wam powiem tej marki i przyniosłam sobie pudełeczko, żeby Wam pokazać, że to też jest bardzo pięknie zapakowane, bardzo niszowo. Także tak to w ogóle wygląda. I zapach jest rewelacyjny. Słuchajcie. Oprócz tego, że no, butelka jest taka szroniona, wygląda przepięknie, koreczek, wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie, to zapach. Czy kochacie zapach czarnej porzeczki? Bo to jest zapach czarnej porzeczki z miętą. Tak niebywale piękna woń. Jak wiecie, czarna porzeczka to nie jest taki zapach słodki, bardziej orzeźwiający, troszkę gdzieś nawet cierpkawy. I taki jest ten zapach. Moim zdaniem to jest letnie marzenie o zapachu, który będzie Was chłodził latem, który będzie orzeźwiał bardzo silnie. Ja powiem szczerze, że ten zapach mnie totalnie oszołomił. Jak do mnie przyszedł kupiony w ciemno i go powąchałam, to stwierdziłam, że pierwszy raz, i to jest pierwszy w ogóle zapach, który mam, który pachnie dosłownie czarną porzeczką, a ja ten zapach ubóstwiam, kojarzy mi się z dzieciństwem. Bardzo wiele mam wspomnień z tego typu zapachem i no, jest to coś niebywałego. Pewnie coś znajdziecie na rynku podobnego, ale ja zapłaciłam za niego właśnie do 200 zł. Teraz patrzyłam, że tam gdzieś na stronach jest za 201 czy coś, więc uznajmy, że no pewnie jak poczekacie, to i zapłacicie mniej, a jak nie poczekacie, to że jednak jest to zapach do 200 zł, wart, żeby go poznać naprawdę. No i mówiłam, że mam 2 zapachy z tej linii, ponieważ drugi zapach to jest Glorious Indigo. I większość powie i kolorystycznie, i pewnie zapachowo, że jest to zapach dla facetów. No, a dla mnie nie za bardzo. Słuchajcie, on się układa bardzo podobnie do Versace Crystal Noir. Nawet sprawdzałam jeden przy drugim, no to one mają trochę inne początki, ale już ten się zmienia po prostu. Versace jest od samego początku do końca taki sam, przynajmniej na mnie. Początek jest bardzo silnie drzewny, natomiast tu też się znajduje ten imbir. I naprawdę, kiedy on się ułoży, to na mnie pachnie jak Versace Crystal Noir. Jest fantastyczny, przepięknie się układa. Wydaje mi się, że to jest jednak tańsza wersja niż Versace Crystal Noir. No jest cudowny. Ja uwielbiam tę woń. Nosi mi się go genialnie. To jest zapach dosyć projektujący, bardzo długotrwały. No a butelka, w ogóle te butelki skradły moje serce, podobają mi się bardzo. Poznajcie sobie, zapoznajcie się z tym zapachem, bo naprawdę myślę, że jak go poznacie, to wybierzecie go, a nie Versace Crystal Noir. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o zapachu z mainstreamu, który jest do 200 zł, dlatego w nim tutaj mówię, że generalnie o nim się nie mówi, a to jest woda toaletowa Muglera All-Star. Nie mówi się o tym zapachu. No, a to jest właśnie dla mnie bardzo dobrze noszący się, długotrwały, piękny zapach połączenia Angel EDP z Angelem EDT, fantastycznie się noszącym, naprawdę bardzo dobra woń, świetnie mi się używa tego zapachu, ja jestem bardzo zadowolona, postanowiłam Wam powiedzieć, bo on właśnie też jest za jakieś tam 140 zł, spokojnie kupicie flakonik, więc niedrogo
jak na w sumie Muglera, no pewnie te 30-mililitrowe kupicie, tak? Chociaż nie wiem, czy do 200, nie, pewnie są jakieś promocje, może kupicie, ale ten kupicie zawsze w takiej cenie, więc dlatego o nim mówię. O kolejnej propozycji, o której Wam powiem, to myślę, że nie znacie, bo ja też nie wiedziałam, że nawet taka marka istnieje. A to jest dla wszystkich fanów wanilii, którzy poszukują właśnie czegoś do tych 200 zł. Ten zapach ja kupiłam za 145, ale myślę, że jak poszukacie, to nawet może gdzieś kupicie taniej. Tu jest chyba 100 ml. Zaraz Wam powiem. Tak, to jest 100 ml. To jest Repetto marka, a zapach się nazywa Dance with Repetto. I co to jest? Wanilia. To jest bardzo słodki, waniliowy zapach. Śliczny. To jest wanilia bardziej spożywcza. To nie jest taka wanilia sensualna, jaka jest w D1, czy nic z tych rzeczy. To nie jest też żadna wanilia typu Mongerlin, czy tego typu zapachy kwiatowe z wanilią. Nie, to jest typowo waniliowy, słodki bardzo zapach, ale bardzo, bardzo dobrze nosząca się wanilia. Jeżeli ktoś wanilię kocha, to ten zapach jest po prostu wspaniały. To jest bardzo długotrwały, projektujący zapach. Na ciuchach to zostaje do wyprania, absolutnie z ciuchów nie schodzi. Jest naprawdę czymś bardzo, bardzo przyjemnym, kompletnie moim zdaniem nieznanym, ale to jest propozycja dla wszystkich, którzy wanilię kochają i wanilii w perfumach poszukują. Piękny. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o marce Rabanne. Tak, to jest marka mainstreamowa, ale te pouchowe ich zapachy mam wrażenie, że są naprawdę nieznane i mało kto o nich mówi. Natomiast zapach Fabulous Me, bo od niego zacznę, to jest przepiękna, ciepła, dyniowa eksplozja, która otuli Was w te chłodne jesienne dni. To jest w ogóle zapach, który gdybym miała powiedzieć komuś, gdyby ktoś mnie zapytał, Marta, a weź mi powiedz, bo potrzebuję takiego zapachu, żeby jesień była zamknięta w butelce. No to macie jesień zamkniętą w butelce, bo bardziej jesiennie się nie da. To jest cudowna dynia, która jest otulająca, ciepła, przyjemna. Moim zdaniem, nie wiem dlaczego o tym zapachu się nie mówi, albo się mówi bardzo mało, ponieważ te pouchowe flakoniki to nie jest nic przyjemnego ani nic ładnego, ale liczy się to, co w środku, nie? A tu w środku mamy eksplozję dyniową. Nie mogę w takim razie nie wspomnieć też o drugim gagatku, który w swojej kolekcji mam, a mianowicie Rabanne Erotic Me. Tu jest bardzo erotycznie. Właśnie tak bym stwierdziła, że tu jest erotycznie. Co Wam się z erotyką kojarzy? Bo moim zdaniem jakiegoś rodzaju cielesność. Jak się w perfumach uzyskuje cielesność? Ano na ogół mlecznością, laktonowością. Tu ona nie jest taka oczywista. Ja bym powiedziała, że ta laktonowość w tym zapachu jest tylko tłem dla skóry i kwiatów. To jest zapach, który nie próbuje udawać. Moim zdaniem próbuje odzwierciedlić jak najbardziej się da ludzką skórę, która jest trochę cierpkawa, ma specyficzny zapach, jest bardzo takim zapachem z jednej strony cielesnym, a z drugim po prostu kwiatowym. To jest, tak bym nazwała go kobietą w butelce. Uważam, że ktoś bardzo dobrze przemyślał ten zapach i też znowu niewiele się mówi, jeżeli w ogóle gdzieś słyszeliście o tym zapachu, a naprawdę jest to bardzo ciekawa propozycja.
do 200 zł. I ostatni zapach, który przyniosłam, kupiłam w ciemno. Póki co się go nie pozbywam, ponieważ myślę, że oddam go Wojtkowi i Wojtek go będzie używał. Ale mówię Wam o tym, ponieważ ta marka jest kompletnie nieznana, ma ogrom zapachów. Na Notino znajdziecie multum zapachów, kupicie je naprawdę za niewielkie pieniądze i będziecie mieli w miarę experience. Już Wam mówię, bo na pewno nie możecie się doczekać. Chodzi o Banana Republic. To jest marka odzieżowa ze Stanów Zjednoczonych. Ja mam akurat zapach Metal Rain. Myślałam o tym, żeby kupić jakiś tobacco tonka, bo tam jest taki zapach, są też jakieś ambrowe, jest dużo takich cięższych też woni, ale później sobie pomyślałam, że wezmę coś lekkiego, ponieważ ja mam bardzo dużo ciężkich woni, a bardzo dużo letnich zapachów zużyłam. I tak troszeczkę tymi tańszymi właśnie staram się też zabezpieczyć sobie lato czymś takim świeżym, orzeźwiającym, nie przytłaczającym, bo mam wrażenie, że tego lata używałam dosyć dużo też takich ciężkich woni, a zapragnęłam mieć coś, co będę mogła wręcz na siebie wylewać, bo coś jest w dobrej cenie i nie będzie mi szkoda. No i to takie jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o experience, to dostajecie to w takim pudełku, tak zapakowane, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I tak jak mówię, korek, wszystko, to jest wszystko ciężkie, jest bardzo konkretne. To jest zapach, słuchajcie, ozonowy. Jest to na pewno lawenda, ja ją bardzo silnie wyczuwam, ale bardzo mi pasuje. Nie jest on projektujący, ale jest on całodzienny. Staram się tylko o takich zapachach Wam mówić. Nie przypadam sama za takimi zapachami, które trzeba nosić w torebce i się dopsikiwać, czy trzeba ze sobą do pracy zabierać, żeby się dopsikiwać. Lubię, kiedy ten zapach od rana już tak na nas pięknie siedzi i nic nie musimy z tym robić. Ten zapach, mimo że jest bardzo lekki, świeży, ale znowu to nie jest coś, co spotkamy wszędzie. Jednak jest ten zapach zbudowany inaczej. Na pewno plusem też tego zapachu jest ta baza, którą się wyczuwa i ona jest czymś bardzo jedwabistym. Czymś takim wręcz jak takie, nie wiem, może piżmo, które jest takim ułagodzonym, może drewno kaszmirowe, nie wiem, bo nie wiem do końca, czy to tu jest. Nie sprawdzałam nut, powiem Wam szczerze. Natomiast czuć, że baza jest czymś bardzo, bardzo jedwabistym i delikatnym, co w tym przypadku, w przypadku tego zapachu robi mu bardzo, bardzo dobrze. Bo właśnie te nuty ozonowe z kolei to nie są takie nuty ozonowe, nie jest to zapach mimo wszystko aż tak mocno powietrzny. Na pewno są tu jakieś owoce i to takie leśne, bym powiedziała, owoce i nimi się to wszystko rozpoczyna, a później właśnie ta lawenda gra tutaj też bardzo ważną rolę, która wcale nie wypada męskawo. Bardzo uniseksowy, bym powiedziała, zapach dla każdego i naprawdę go się nosi turbo rewelacyjnie, ale zastanowię się, czy nie kupić właśnie tej marki, tych mocniejszych jednak woni, a to tylko i dlatego, że mam te tańsze do 100 zł, które na pewno latem zużyję, a to jest taka propozycja, która moim zdaniem przypadnie do gustu mężowi. Jeszcze mu nie dawałam tego zapachu, ale tak przypuszczam, że to będzie jego klimat w ogóle i tak sobie pomyślałam, że ja już mam tych lekkich zapachów jednak trochę, a on nie, właśnie ostatnio ma bardziej takie ciężkawe historie, takie mocne, przyduszające wręcz momentami i coś takiego lekkiego bardzo mu się przyda moim zdaniem.
Także z tą myślą. Natomiast oczywiście w sklepie możecie sobie próbkę tego zapachu zakupić i jest to zapach nie taki prosty, nieoczywisty, bardzo, bardzo fajnie zbudowany. Moim zdaniem jak na taki zapach deszczowy, bo metalicznie deszczowy, tak go nazwijmy, i jest bardzo intrygujący. To trzeba mu przyznać. No i tyle, kochani. Jest ogrom zapachów mainstreamowych, które kupicie do 200 zł. Myślę, że ja takie też w kolekcji mam i to nawet sporo. Bez problemu kupicie słonika z Kenzo na przykład. W ogóle zapachy Kenzo kupicie bez problemu. Zapachy Elisab kupicie do 200 zł też bez problemu. Ale wydaje mi się, że to są zapachy już takie bardziej znane. Myślę, że jak dobrze poszukacie, to i Corres do 200 zł kupicie. Tylko że ja akurat kupiłam EDP, dlatego tutaj Wam nie pokazuję tego zapachu, bo ta wersja EDP jest droższa. No i ja zapłaciłam chyba 218 zł, jakoś tak, więc się nie łapię. Natomiast o tych zapachach właśnie do 300 zł powiem Wam w następnym tygodniu. Znowu o takich może, o których się mówi jakoś mniej, albo nie wiem, gdzie ja od nikogo się nie dowiedziałam o tych zapachach, ale mam je w kolekcji i cieszą mnie zawsze, kiedy ich używam. Także ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Podzielcie się, czy znacie te marki, czy znacie te zapachy, czy słyszeliście o nich, czy coś Was zaintrygowało. Dzięki za dzisiaj i buziaczki, kochani. Pa, pa!